Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Dobra, zaczynamy. Cześć Arku. Cześć, witaj. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Gdzie ja ostatnio nurkowałem? Poczekaj. Na basenie. Deep Spot? Nie, Zwykłym? w Kościerzynie na basenie nurkowym. To było 3 dni temu. O, widzisz. A jakoś tak outdoorowo? Czy za zimno? Outdoorowo? Bałtyk z 1,5 tygodnia temu. No tak, do Bałtyku masz, tak powiem, rzut beretem, nie? Jakieś wraki, czy Akurat to była torpedownia. torpedownia? No dobra, dzisiaj sobie porozmawiamy o ratownictwie jaskiniowym, ale do tego dojdziemy. Zaczniemy od swoich pasji i zainteresowań, bo pewnie jest ich dużo. Tak naprawdę. Skąd to się wszystko wzięło? Bo jesteś doktorem nauk? Tak. Zaczynając od początku, to ratownictwo w zasadzie było pierwsze, bo zaraz po liceum w trakcie studiów zacząłem pracować jako ratownik zawodowy i następnie to była nauka. Jakby zacząłem się interesować speleologią, biospeleologią, robić jakieś pierwsze takie badania w jaskiniach, a potem były prace podwodne. Tak to się wszystko poukładało. No i oczywiście nurkowanie zawsze mi towarzyszyło w moim życiu. Ratownictwo jest integralną częścią tych wszystkich działalności. Jakby, żeby sobie zdać z tego sprawę, to najlepszy ratownik to jest ten, który jest na miejscu. A najlepsza wyprawa to jest ta, która ma ratownika na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby to zrozumieć, to można tak sobie porównać te aktywności typu speleologia, a nawet prace podwodne zaawansowane, że my mamy wypadek w górach, wysoko, nie mamy telefonu, musimy dojść do schroniska, żeby tą pomoc zawołać, ona może przyjść. Więc jakby przez to, że mamy ratownika na miejscu, to mamy szybciej pomoc, a kolejna rzecz, ratownicy rzadko mają wypadki. Z powodów własnej uwagi. No tak, ale powiedz mi, że zacząłeś ratownictwem i jakieś badania jaskiń i tak dalej i stąd się wzięło nurkowanie? No bo ja rozumiem, że jaskinie mogą być zalane na przykład. Wzięło się to stąd, że ja zawsze interesowałem się wodą, byłem zawodnikiem pływackim i nurkowanie było jakąś częścią taką integralną tej mojej, jakby kolejną rzeczą, co mogłem zrobić, to pójść na kurs nurkowy i tak uczyniłem, po prostu mi się to spodobało. I tak zostało. I tak zostało. No bo tak, nie dość, że chodzisz po jaskiniach, zajmujesz się biologią, nurkujesz, jesteś instruktorem nurkowania, ratownikiem, tak? To jeszcze jesteś, tak się jestem, zawsze mówię, nurkiem gazowanym, czyli saturowanym, tak? No tak. Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, że mi się to tak wszystko udało, bo pewne rzeczy się działy równolegle, a niektóre projekty to były tak, że dochodziłem do jakiegoś etapu i trzeba było iść dalej. Tak było właśnie z pracami podwodnymi, gdzie miałem możliwość jakby albo wejść w jakieś ogromne projekty na parę lat, albo tego nie zrobić. No i oceniłem, że wejdę. I pozwoliło mi to naprawdę robić rzeczy, które naprawdę niewiele osób robiło w Polsce, czyli przysłowiowo lecieć na Księżyc jako nurek, czyli po prostu być zamkniętym przez miesiąc w komorze i tam wykonywać pracę i potem mieć 4 godziny dekompresji, 4 dni dekompresji. Ale mówisz, być zamkniętym w komorze i potem gdzieś tam zejść pod wodę i coś wykonać, tak? Tak. Możesz powiedzieć, jakie to były prace? To były prace przy platformach wiertniczych. Czyli tak na poważnie, grubo. Tak. Tak jak w tym filmie Ostatni oddech. Dokładnie. Ale ty nie brałeś udziału w tym filmie. W filmie nie, ale film jest bardzo fajnie, realistycznie zrobiony i pełen podziwu dla całej sytuacji i to mniej więcej oddaje skomplikowaność tych całych procesów nurkowań. Czyli twoja doba zaczynała się dzisiaj i po miesiącu kończyłeś robotę po prostu, tak krótko mówiąc, nie? Schodziłeś tym dzwonie, z tymi kablolinami, sznurami. Tak. I przez miesiąc mówimy jak Kaczor Donald. No właśnie, to nie wpływa w ogóle, nie wiem, na psychikę siedzenie miesiąc w takiej komorze? Ciężko mi powiedzieć, mi jakoś nie wpłynęło. A kolejna rzecz to jest, jesteś w pracy,
zarabiasz dosyć dobre pieniądze. I to tylko miesiąc. I to tylko miesiąc, uczestniczysz w bardzo fajnych projektach i zarabiasz pieniądze, które możesz wydać po wyjściu na przykład na wyjazd nurkowania jaskiniowego. Czyli po miesiącu pracy mało ci było, nie? Dobra, też tak podpytam o tę pracę jako nurek saturowany, bo to jest coś zupełnie innego niż ja sobie wyobrażam, wiesz, pracę podwodne. Zakładasz płetwy, idziesz tam, wyciągasz coś z dna, dziurę wywiercisz i tak dalej, tylko to jest jakaś taka poważna robota. Ile trwa taka praca podwodna na jednej, nie wiem, sesji zejściowej? Sesja, wchodzisz do dzwonu na 8 godzin, z czego pod wodą jesteś od 4 do 6. To długo. Bardzo długo. Bardzo długo. To jest normalnie taka robota. Taka robota i pracujesz w skafandrze ogrzewanym ciepłą wodą. To jest bardzo fajne, więc termika ci... No dobra, termika, a nie wiem, płyny, picie albo cała fizjologia. Da się... Są systemy do tego. No jak woda wchodzi, no to i wychodzi. To i wychodzi, dobra. No dobra, to wróćmy w takim razie do tego ratownictwa jaskiniowego, bo to jest dzisiejszy temat tego odcinka. No i właśnie, czym jest to ratownictwo jaskiniowe? Są pewnie jego jakieś odmiany, kategorie, zasady, grupy? Jakby to zacząć? Wypadki czy struktura jakby całej działalności jaskiniowej zazwyczaj, ja bym to podzielił na dwie takie kategorie. Pierwsza rzecz to są wypadki osób, które się przypadkowo znalazły w jaskiniach. Mówimy o tych sprawach związanych z wodą, bo nie mówimy o suchych wypadkach, tylko związanych z wodą. No tak, bo jaskinie mogą być suche albo... Tak, albo mogła być sucha, która została zalana. Nie? Przez deszcze. Przez deszcze. Więc ta osoba nie jest nurkiem, została odcięta przez jakąś przeszkodę wodną i ona najczęściej jest relatywnie blisko, chociaż nie zawsze to jest regułą. Czyli to jest jeden typ, a druga to są bardzo zaawansowane osoby, bardzo daleko posunięte eksploracje, które jakby jest inna skala logistyki, żeby się do tego przygotować. I tak jak powiedziałem wcześniej, najlepszą opcją to jest jak wśród tych ludzi, którzy utknęli, są osoby przeszkolone, które są ratownikami. Między innymi to jest misja naszej organizacji GRJ-u, która jakby pozwala na wyprawy zagraniczne głównie, bo po to oni są jakby, po to jesteśmy szkoleni, po to się jakby rozwijamy, żeby na wyprawach zagranicznych były osoby przeszkolone, które wiedzą, jak się w danej sytuacji zachować. Czyli wśród takiej grupy, wyprawowej jest ktoś, kto się zna jako ratownik, tak? Bardzo dobrze, jak jest wtedy pod ziemią razem. Wówczas jakby sama procedura, jakby tak jak powiedziałem wcześniej na samym początku, że ktoś musi dojść do tego schroniska, ktoś musi wiedzieć, gdzie zadzwonić, żeby ta cała machina ruszyła. I to jest pierwsza rzecz, że muszą być osoby przeszkolone, czyli muszą wezwać tą pomoc, czyli jakby też jesteś pewnie po kursach pierwszej pomocy, to wiesz, że jakby pomoc musi być wezwana, to jest jedną z części łańcucha przeżycia. Dokładnie. A jeszcze ważniejsza rzecz to, żeby podczas próby udzielenia wypadku nie doszło do kolejnego wypadku. Czy próby udzielenia pomocy nie doszło do kolejnego wypadku. No tak, bo dobry ratownik to żywy Dokładnie. ratownik. A statystyki w tym ratownictwie nurkowym, jaskiniowym są bardzo niedobre. Czyli mówiąc wprost, próba podjęcia akcji ratowniczej przez nieprzeszkolone osoby zazwyczaj się kończy wypadkiem. I to jest bardzo ważne. I tych przykładów jest kilka, nawet powiedzmy z naszego terytorium. Więc kolejna rzecz to wśród tych właśnie osób związanych z ratownictwem nurkowym i wodnym to szkolenie musi być bardzo daleko posunięte. Przede wszystkim szkolenie się opiera na analizie ryzyka danych działań. I treningów, które symulują bardzo trudne warunki i oceny, czy te warunki są na tyle trudne, żeby tę akcję przeprowadzić. Rozumiem, bo to nie jest tak jak z pierwszą pomocą, że ja jako, nie wiem, ratownik chcę udzielić pierwszej pomocy, zwykłe RKO, to ja sobie krzywdę raczej nie zrobię, więc podejmuję. Natomiast w takim ratownictwie jaskiniowym lepiej, żebym tego nie robił, jak nie potrafię. Wyobraź sobie, że musisz dojść do tej osoby i masz jakieś przeszkody. Widzisz tą osobę, widzisz, w jakim ona jest stanie, ale ty nie możesz fizycznie do niej dojść. To jedna rzecz. Jeżeli już byś doszedł, to oprócz tych wszystkich czynności
to musisz zabezpieczyć ją termicznie, głównie w naszym regionie. Jest szereg takich czynników, które jakby musisz wziąć pod uwagę przed tym, kiedy zaczniesz ją ewakuować. Więc tutaj nie ma na to procedury określonej, bo każdy wypadek jest na tyle nietypowy, że nie ma. Bo żeby zrozumieć ideę tych wypadków jaskiniowych, to trzeba wiedzieć, że te wypadki są niezwykle rzadko u osób bardzo doświadczonych, które stanęły przed problemem, który był nie do przewidzenia. No tak. I to są naprawdę bardzo interesujące przypadki, które najczęściej są, nigdy się wcześniej nie zdarzyły. Czyli nie ma tego w podręcznikach, Nie co ma. robić. Nie? Tak. Czyli wymyślamy na bieżąco. Wymyślamy na bieżąco, procedury są wymyślane na bieżąco, a cała akcja jakby ćwiczeń, czy nawet akcja realna wydobycia poszkodowanych, czy nawet ciał polega na tym, że to przypomina trochę operacje wojsk specjalnych. Czyli to jest bardzo dokładna, zaplanowana operacja, łącznie z tym, kto jak ma co zrobić, w której minucie. I jeżeli to nie idzie zgodnie z tym, co jest zaplanowane, to jest przerywane. Na początku mówiłeś, że mamy jakby dwie kategorie osób poszkodowanych. Tacy, co nie nurkują i weszli do jaskini przypadkowo i jaskinia się zalała. I takich, co nurkują. No to tych, co nurkują, to ja rozumiem, że oni popłynęli gdzieś daleko, coś się stało, nie wiem, brakło im gazów i tak dalej. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że wchodzę do jaskini, bo się na tym nie znam, i nagle nie mogę wyjść, bo się woda pojawiła. Ta woda tak szybko potrafi się pojawić. Tak, jest to bardzo częste i nawet w niektórych jaskiniach są takie jakby składy żywności, koców, żeby takie osoby mogły przetrwać. Czyli zostawione już? Tak, tak. Na przykład w Austrii też był 2 lata temu podobny wypadek, tam właśnie. Czyli jak się gubić, to w jaskiniach w Austrii, bo przynajmniej jest jedzenie. Jakby trzeba spojrzeć na to wielowymiarowo. Przede wszystkim znać miejscowych opinie, czy są przybory. Oni doskonale wiedzą, czy są przybory, kiedy są, sprawdzić pogodę. Tak jak idziemy w góry, po prostu trzeba się do tego przygotować. No ale wiesz, w góry ludzie chodzą w klapkach na giewont, tak? Tak, no jakby niewiedza jest, czy jakby brać świadomości. To jest też problem troszeczkę dzisiejszych czasów. No. Czyli taka osoba nieświadoma może, fajna jaskinia, łatwo wejść, Dokładnie. jest tam, nie wiem, 20-30 minut i już nie może wrócić, bo... Tak, a kolejna rzecz to może być to jakby problem związany z bezpieczeństwem publicznym, czy typu powodzie. Może się tak zdarzyć. Albo głupia, że zwichnęła nogę, utknęła spędziła tam noc, a po nocy już ją odcięło, tak? No okej. Ale rozumiem, że takie osoby niedoświadczone raczej głęboko za bardzo nie wchodzą. Zdarzyło się. Między innymi w Tajlandii. To najbardziej znany dosyć przypadek. daleko było i jakby pewnie będzie pytanie na ten temat, bo to była taka bardzo spektakularna akcja. Chociaż były też podobne wcześniej, może nie dotyczyły dzieci, ale były bardzo podobne akcje też z happy endem. Okej, no dobra, to mamy te osoby nienurkujące, a te wypadki osób nurkujących, to rozumiem, że popłynęli gdzieś w jakąś jaskinię, przepłynęli jakieś korytarze i coś się wydarzyło i raczej tu jest trudniejsza już ewakuacja, bo oni są dalej, głębiej, z racji swojego doświadczenia? Tak. I jeszcze dochodzi kwestia termiki, dochodzi jeszcze kwestia, czy są jakieś obrażenia. Niestety tutaj już statystyki są już zdecydowanie gorsze, bo zazwyczaj to jest już czym dłuższy czas, tym to przeżywalność jest mniejsza. Łącznie z tym, że były przypadki po prostu zawalenia się sufitu pod wodą, na powierzchni, oberwania się ściany i tutaj takie rzeczy w historii speleologii miały miejsce. No tak, ja też słyszałem o dużej ilości w ogóle wypadków takich nurków jaskiniowych, gdzie i choroby dekompresyjne wchodziły i wszystko tak naprawdę. Czyli choroba dekompresyjna jest najmniejszym problemem w tym wszystkim. Tak? Ona może być leczona, nie? W jaskini nawet? Może być leczona w jaskini, ale też może być leczona hiperbarycznie na powierzchni. Jakby jest to technologicznie możliwe. Ciekawe są przypadki, i to w zasadzie nad tym pracujemy, kiedy ludzie utknęli pod wodą,
przez dłuższy czas i zostają saturowani na danej głębokości i potem ich trzeba bezpiecznie wydobyć na powierzchnię. To brzmi naprawdę już skomplikowanie. No to już jest takie coś, na co jeszcze nie ma procedur, ale już powoli zaczynamy o tym myśleć. Bo takie w historii też rzeczy miały miejsce. Okej, mówisz my, to powiedz mi, jak wygląda taka struktura całego tego ratownictwa. Bo my pewnie wszyscy sobie wyobrażamy, jak wygląda pogotowie ratunkowe, komórki i tak to działa, a jak wygląda to w ratownictwie? Jest jakaś grupa, jednostka? Dużo zależy od kraju. W każdym kraju jest to inaczej zorganizowane. U nas w Polsce jest tak, że na terenach górskich odpowiadają służby górskie, czyli TOPR i GOPR. Na terenie, nie jakby poza tym terenem, zazwyczaj straż pożarna bądź właśnie takie jednostki specjalistyczne jak nasza. Jest to grupa, która ma różne, powiedziałbym, działy specjalizujące się w danych rzeczach, czyli techniczna, linowa, nurkowa, komunikacji medyczna. My staramy się współpracować z różnymi specjalistami, też prywatnie różne rzeczy sobie staramy robić i no jakby staramy się jakieś procedury sobie opracowywać, żeby już jak będzie jakaś sytuacja, to mieć jakąś paletę procedur. U nas to wygląda tak, natomiast na świecie, szczególnie na świecie, w krajach, gdzie jest dużo jaskiń, to Francja jest zazwyczaj rządowa organizacja związana ze speleologią, która ma jakby swoją grupę ratowniczą, łącznie z tym, że mają ratowników zawodowych związanych z tym. W zależności od kraju też to się zmienia. Teraz takie pytanie mi przyszło do głowy, bo no dobrze, jak coś mi się stanie na plaży, to ja wyciągam komórkę i dzwonię po 112, a jak coś mi się stanie w jaskini, to w ogóle jak zadzwonić i gdzie po was zadzwonić? Pierwsza rzecz to jest, to musimy zacząć od całej organizacji wyprawy. I jeżeli organizujemy jakieś nurkowanie eksploracyjne, czy nawet wyprawę suchą, zazwyczaj zostawiamy czas alarmowy. Czyli czas, kiedy jakaś osoba, która jest na powierzchni, po braku kontaktu z jaskini... Czyli tak jak w filmach, jeśli się nie zjawi do 19, to dzwoni. Dzwoni, trzeba zawiadomić służby, jeżeli są. Jeżeli nie ma takich służb, to trzeba zorganizować te służby samemu w jakiś sposób. To jest jeden sposób, taki bardzo prymitywny, działający wbrew pozorom, tylko że bardzo często niedoskonały z punktu widzenia tego, że ktoś po prostu pomylił coś nie poszło w jaskini tak jak należy, służby przyjechały, a te osoby wychodzą z jaskini wtedy. A wy się rozkładacie, nie wychodzą, dzień dobry. Tak. No ale lepsze to niż mieliby tam zostać. Dokładnie. Nie? Więc kolejna rzecz to są komunikacje różnojaskiniowe, teraz przewodowe bądź bezprzewodowe, które wchodzą powoli. Jest to bardzo dobry sposób. Ale musi ten sposób jakiś być. Czyli mówisz przewodowe, czyli są rozciągnięte jakieś kable i są jakieś telefony wiszące? Telefony, tak. Jesteśmy w stanie w suchych partiach sobie rozmawiać. W polskich jaskiniach tak jest? W polskich jaskiniach nie ma tak, ale może być, jeżeli będzie taka potrzeba akcji ratowniczej. Jest jeszcze system bezprzewodowy, który też dosyć dobrze działa, bo u nas są jaskinie jakby niesuche i on super działa, ale to też musi być w jakiś sposób jakby rozłożone. Ten prymitywny sposób wbrew pozorom jest też dobry i na tym bazuje cała polska speleologia aktualnie, ale on jest. Czyli najgorszy z możliwych sposobów to jest to, że ktoś idzie do jaskini i nie zostawił jakby informacji zwrotnej. Albo nawet nie powiedział, że idzie. Tak, i łącznie tym, że takie nurkowania się odbywają. I wtedy, no wielokrotnie widziałem we Francji takie przypadki, że po prostu podjeżdżały służby pod jaskinię, bo ktoś zaplanował długie nurkowanie, nie włożył za szybą informacji, że... W samochodzie, tak? Tak, że jest, nie wiem, że chce wyjść następnego dnia, bo takie nurkowania też się odbywają. No rozumiem, biwakuje gdzieś. Tak, biwakuje. I po prostu służby były już alarmowane. Okej, a powiedz mi, załóżmy, jestem tą osobą, która ma zadzwonić. Jeśli do 19 kolega nie wyjdzie, z kim mam zadzwonić? Gdzie ja mam dzwonić? Normalnie pod numer alarmowy taki ogólny? W zależności w jakim regionie przebywasz. Okej, czy to nie jest takie proste? Jeżeli przebywasz w regionie górskim, to w służby, które odpowiadają tam za te czynności ratownicze. Jeżeli jesteś poza terenem górskim, możesz na 112. Mogę na 112. I oni powinni skoordynować tak. I zadzwonią pewnie do strażaków, a strażacy pewnie po was i tak dalej.
Tak pewnie by było. I wtedy wy się pakujecie. Tak, zazwyczaj to jeszcze bywa tak, że już wcześniej do nas wpada informacja, bo to gdzieś pocztą pantoflową się też roznosi. No i my wtedy jakby myślimy, co z tym dalej robić, nie? Ale dalej u nas jakby tych wypadków jest na tyle mało, że to tak my nie jesteśmy w stanie tego systemu sobie stworzyć, ale bardziej chodzi o to, że jak ktoś wyjeżdża za granicę i nurkuje w miejscach, gdzie nie ma służb, zupełnie żadnych, żeby jakby zostawiał informację zwrotną, bo my jesteśmy w stanie między innymi przez ECRE, czyli ECRE to jest taka europejska organizacja zrzeszająca ratowników jaskiniowych, no jakby łącznie z tym, że no jakby znamy siebie, znamy ludzi z danego regionu, przyspieszyć zdecydowanie działania ratownicze. A teraz powiedz mi tak, załóżmy, że organizuję taką wyprawę, powinienem sobie zaplanować, że coś pójdzie nie tak, jakiś plan ewakuacyjny, ratowniczy, coś poszło nie tak. Jaki jest, nie wiem, średni czas, kiedy wy się pojawicie? Na ile muszę sobie tam, nie wiem, zaplanować przeżycie? Myślę, że to jest 2 dni. 2 dni, okej. To może być krótko, ale jednocześnie długo. No tak, ale jakby... Wszystko zależy od tego, jaka będzie jakby, jeżeli jest wypadek, to dowodzenie przejmuje osoba na miejscu, czyli jest to zazwyczaj jakaś osoba ze straży pożarnej czy z policji i ona decyduje, kto zostaje dopuszczony do działań ratowniczych i jak pokazuje historia, to osoby kompetentne dopiero po jakimś czasie. Najczęściej po jakichś takich próbach przez organizacje miejscowe. W przypadku na przykład Tajlandii to był wypadek śmiertelny jednego z ratowników wojskowych. Więc jakby takie bardzo duże rzeczy się muszą stać, żeby jakby przekonać prowadzącego działania, że ktoś może z zewnątrz formalnie, bo to też nie jest jakby uregulowane prawnie, wziąć udział. Więc najczęściej te 2 dni to jest taki optymistyczny scenariusz. Nie? I dalej powiem, najlepiej nie mieć wypadku. No, do tego powinniśmy dążyć, tak wszystko zaplanować i tego nie mieć, dokładnie, ale jak się zdarzy, to 2 dni, tak żeby sobie to wyobrazić, że to nie jest tak jak karetka, która podjedzie 12 minut, w 15 jak są korki, tak, tylko jeszcze skomplikowanie, jak daleko ta ekipa musi jeszcze dojść. To też musi wybrzmieć, że jakiekolwiek próby osób, które nie są przeszkolone czy kompetentne, kończą się bardzo, bardzo źle. A jak wy dostajecie takie, nie wiem, zgłoszenie, zlecenie, że jest jakiś wypadek gdzieś w jaskini, to wy już zaczynacie od planowania, co będzie, czy pakujecie sprzęt, jedziecie i w trakcie? Inaczej. Staramy się śledzić, kto gdzie co robi. Czyli proaktywnie. Proaktywnie i jakby przygotowywać się, że w ten weekend będą jakieś działania, czy gdzieś są jakieś działania, żeby sobie jakby nie planować innych rzeczy. Mówisz weekend, czyli rozumiem, że wypadki najczęściej w weekend się zdarzają. Tak to wygląda. Czyli to nie chodzi o wypadek, bardziej chodzi o to, żeby jakby przewidywać pewną gotowość sobie. I jeszcze też, żeby to wybrzmiało, my głównie nie jesteśmy taką organizacją, czy staramy się nie być, która ma pilnować porządku. Nie? Po prostu my jesteśmy głównie po to, moja rola też jest taka, żeby rozwijać się i grupę i to jest jakby najważniejszy cel. A powiedz mi, czy dobrym pomysłem jest powiadomienie was, w ten weekend jedziemy tu i tu w takim jaskini w tyle osób? Oczywiście. I jest taka w ogóle, jest stworzony system na to. Na naszej stronie internetowej jest możliwość jakby zostawienia informacji. Też jest możliwość pobrania takich fiszek, jak się zachować w razie wypadku. Bardzo z punktu widzenia pierwszej pomocy i w ogóle jakby bardzo dobrą medycy robotę zrobili, przygotowując. A jak oceniasz to, ile jest takich nurkowań, ile osób się zgłasza przed nurkowaniem, że będzie to robiło do was? Zazwyczaj to dochodzi pocztą pantoflową, w zasadzie ktoś do mnie dzwoni, czy do jakiejś innej osoby od nas, że coś będzie chciał robić i jakbyś powiedzmy do tam przysłowiowej 19 by nie było kontaktu, no to znaczy, że coś tam się wydarzy. A zdarza się tak, że ktoś zapomniał, po prostu wyszedł i zapomniał? Oczywiście. I co wtedy? Najpierw dzwonicie po prostu. No oczywiście to są stresowe sytuacje. Zazwyczaj to jest tak, że ktoś nie miał zasięgu, telefon się rozładował, no są różne sytuacje. Też bardzo często te
czasy alarmowe są takie jakby nierealne. Czyli my z tym nie dyskutujemy, bo ktoś tak wymyślił, ale znając profil jaskini i miejsce, gdzie on chce dojść, to wiemy, że on tego tak szybko nie zrobi. W domu wydawało się to proste, nie? Tak. I jakby tutaj zawsze inaczej, no bardzo często czeka się do rana, nie? Żeby jakby informuje się służby, ale jakby nie uruchamia się lawiny, nie? Tej całej Bo z doświadczenia wiecie, że po prostu dalej wracają na przykład, bo są zmęczeni, bo było zimno, bo coś tam, tak? Że tak się może, no... Doświadczenie tak naprawdę. To powiedz mi, żeby zostać takim ratownikiem jaskiniowym, to kim trzeba być, jaką osobą? Jakie, nie wiem, wykształcenie, jakie właściwości trzeba mieć? Przede wszystkim trzeba mieć chęci do własnego samorozwoju. To jest jakby podstawowa rzecz. Trzeba troszeczkę czasu w to zainwestować. Jest to typ wolontariatu. I teraz, żeby była jasność, takie akcje ratownicze wymagają od takich szturmowców, którzy są na przedzie, po osoby, które zapewniają logistykę. Więc jakby potrzeba w zasadzie wszystkich, którzy chcą poświęcić swój prywatny czas, żeby coś tam porobić. A idealnymi osobami to jest to, że to jest sznurek doświadczony, najlepiej z przesuniętym jakby progiem oceny ryzyka. Okay. Umiejący pracować w grupie, co się rzadko zdarza. I jeszcze do tego grotołaz najlepiej, żeby był aktywnym i dobrym grotołazem. No i to jest wtedy dużo tego. Idealne. No i jeszcze medyk, żeby był medykiem. Czyli każdy powinien mieć jakieś wykształcenie medyczne, tak? No tak. Przynajmniej tego, nie wiem, KPP na poziomie... KPP to jest takie minimum. Minimum KPP, okay. A druga rzecz też, na przykład wracając do tych nurkowań zawodowych, to w nurkowaniu zawodowym jeszcze to jest dalej przesunięte, bo te szkolenia medyczne są, opiewają pewne zabiegi. Czyli tam jest zszycie rany? Na przykład, czy zabezpieczenie mocno krwawiącej jakby rany, czy powiedzmy jak postępować po amputacji kończyny. Więc to są takie, no bo jakby tak czy tak mamy kilka dni do tego, żeby ta pomoc została udzielona medycznie poprawnie. Więc i też tam klasykiem to jest praca zdalna. Lekarz po prostu przez kamerę, przez telefon opowiada, co masz robić. Ale to już jak na powierzchni, tak? Jesteś w komorze, tak. Czyli i to też zostało troszeczkę przeniesione do jaskiń i teraz już ćwiczymy na tym poziomie europejskim normalnie zabiegi za syfonami. Czyli mamy kamery, mamy rozciągnięty przewód, mamy monitor. Lekarz sobie siedzi gdzieś Dokładnie. w Warszawie w centrum, a ty w jaskini tam minus 500 metrów coś operujesz. Dokładnie. Może nie ja, ale jakby medycy, którzy nie są jakby ortopedami, nie są z jakiejś takiej wąskiej dziedziny, potrafią zdalnie pewne czynności wykonywać, czy badania. To brzmi niesamowicie. Tak. Sztuczna inteligencja was nie zastąpi. No ktoś musi tą pracę wykonać, taką u podstaw, nie? Bo jakby tutaj jest połączenie takiej ordynarnej, prostej pracy u podstaw z nową technologią. Jakby to jest takie, Czy na taką akcję ratowniczą, bo to rozumiem, nurkowanie to może być tylko fragment całej tej akcji, przepłynięcie tam, nie wiem, paru 10 metrów, ale dotarcie do tej wody to jest, nie wiem, kilkanaście godzin chodzenia po jaskiniach, tak? Tak, i jeszcze musi być ileś osób, które ten sprzęt zaniesie. To powiedzmy, załóżmy, że 2 osoby są w jaskini, nie wiem, średnio, tak? Gdzieś tam zostały uwięzione z jakiegokolwiek powodu. Ile osób je wyciąga? Na każdego nurka transportowo to jest 7-6 osób. To jest całkiem spora grupa. Czyli rozumiem teraz logistyków, tak? Bo to jest i sprzęt, to i jest ludzie, ogromna i wyżywienie. logistyka, łącznie z tym, że musi być zapewniony odpowiedni jakby też odpoczynek tych osób. Musi być tak, że jak ktoś odpoczywa, to ten sprzęt jest przekazywany gdzieś indziej, żeby to jakby przyspieszać tą całą działalność. No jest to logistycznie duże przedsięwzięcie. Jest cały sztab, jest jakby osoba zarządzająca tym wszystkim, jest prowadzony dziennik działań, gdzie jakby ktoś w sztabie przychodzi nowy, żeby miał
podgląd do tego, gdzie kto jest. Czyli tak wracając do filmów, no to co było wypadek w Tajlandii, tak 2 filmy są nagrane, to te sztaby tam na powierzchni, te namioty, logistyka, to nie jest przesadzone po prostu. Nie. To tak wygląda. Tak wygląda. Tak wygląda. Tak wygląda. No dobra, jaki sprzęt bierzecie na taką akcję ratowniczą? Rozumiem, że butle, automaty, liny. Pierwsza rzecz to trzeba to tak, że czym jest nurek szybszy, tym jest, czyli pierwsze założenie jest takie, że trzeba dotrzeć do poszkodowanego. Czyli koncentrujemy się na tym, żeby tak dobrać wyposażenie, odpowiednio odleczyć się i jakby przygotować tak, żeby ten poszkodowany został znaleziony jak najszybciej. Więc no, czasami ten sprzęt w rozumieniu takiego nurkowania jaskiniowego jest bardzo minimalistyczny. Okay. My na to mówimy light and fast, czyli po prostu no, tam bardzo często się nie bierze płetw, nie bierze się żadnych niepotrzebnych rzeczy. Ale to nie jest taka butla z ustnikiem jak na... Nie. Wbrew pozorom jakby tutaj ratownik ma być bezpieczny, ale jakby ma być szybki. Ale to teraz mnie zaskoczyłeś, że nie bierze się płetw. To... Tak, bardzo często to nie jest w ogóle potrzebne. Dlaczego? Że się odpychacie od skał pod wodą? Tak, albo po linach, czy coś takiego i płetwy by przeszkadzały. Okej. Wszystko zależy od miejsca, wszystko zależy od przeszkolenia, od jakby sytuacji. Bardzo często tych płetw może nie być. Po prostu worek z płetwami po prostu nie został doniesiony. Okay. Suche skafandry czy pianki to też w zależności od typu... Tak, ale minimum. Bardzo często bez kompensatorów pływalności, bez jakichś tam rzeczy. No tak, bo w tym pierwszym etapie cel dotrzeć do poszkodowanych, dodać im otuchy, coś bierzecie dla nich? Czy... Jest to podstawowa apteczka i punkt cieplny, jeżeli jest to... Podejrzewamy, że jest to... Czy ta srebrno-złota folia? Tak, i jakby technologia jakiegoś ogrzewania aktywnego do tego. Aktywnego to znaczy to jest chemiczne? Chemiczne bardzo często. Okej, i potem rozumiem taki nurek zostaje, czy wraca, znalazłem? No, najlepiej 2 jak idzie, jeden zostaje, drugi wraca jakby z wypełnionym kwestionariuszem medycznym, jeżeli to jest sprawa z tym związana. Jeżeli nie, no to jakby myślimy, co robić dalej, nie? No tak, bo nie ma tego w podręcznikach, każda sytuacja jest inna. Dokładnie. I dopiero potem jest zbudowana cała ta struktura wydobycia, wymyślamy, jak to ma być robione. No czyli tak jak w filmie tak naprawdę. Tak. I jakby też z takich ciekawostek to bardzo często jakby jest odwrotny triaż, czyli na przykład ewakuujemy tych bardziej przeżywalnych. Czyli tak jak w tym triażu wojskowym. Takim, coś w tym rodzaju. militarnym. Czyli ewakuujemy tych, którzy funkcjonują, którzy mają kolor zielony, natomiast zostawiamy tych, którzy... Czerwonych i tak dalej. Dokładnie. Bardziej żółtych. No. No dobra. Dużo osób, duża logistyka. Rozumiem, że taka potem akcja wydobycia. No to właśnie, jak wydobywa się takie osoby, że to są nienurkowie i jest teren zalany, tak? Ja widziałem film. Ja widziałem film, widziałem jak to było robione w filmie, ale tak w rzeczywistości. Podejmowana jest na miejscu decyzja, jak to zrobić. Jeżeli to jest nurek, to bardzo często się to robi od razu. Czyli ma się wyposażenie na tyle, żeby tą osobę wydobyć. Takie rzeczy, takie przypadki jakby są najczęstsze. Że jest to nurek, to co dostaje automat i płyniesz z zewnątrz, tak? Czy maskę pełnotwarzową jednak? Maskę pełnotwarzową jakby stosuje się, kiedy jest jakaś jakby uzasadnienie, że ta maska będzie bardziej bezpieczna i pożyteczna niż normalny automat. Okej, typu, nie wiem, spanikował i się boi wrócić pod wodą? Tak, albo na przykład uszkodzenia twarzy poprzez uderzenie kamieniem, czy coś w tym rodzaju, że nie jest w stanie trzymać automatu, czy coś. I teraz, no oczywiście od razu powiem, że z tymi maskami pełnotwarzywymi to sytuacja po akcji w Tajlandii jest mocno przesadzona. Tam to musiało być użyte, ale bardzo często teraz jest to, my to ćwiczymy oczywiście, ale no, ma to więcej minusów niż plusów aktualnie. Okej, a osoba nienurkująca też dostaje normalnie automat i takie szybkie przeszkolenie? Jest to najprostsze wtedy, tak. I maskę normalną taką na oczy? Albo i nie. Bez maski? No tak, wtedy nie widzi nic. I klipsa na nos zrobić? Na przykład. Okay. Albo będzie miała zajęte ręce, żeby się za nos trzymać. Jakby... Wtedy się skupia na trzymaniu nosa, a wy ją po prostu wyciągacie sobie. I trzyma sobie automat i nos i ma zamknięte oczy i dopiero się ocknie na powierzchni. To, rozumiem, trenujecie takie rzeczy. Trenujemy różne bardzo skomplikowane warianty. Łącznie z tym, że takie osoby od razu przekazujemy na liny i my też na tych linach działamy, żeby... Ją wyciągnąć, tak jakby?
No są na to techniki odpowiednie. Okay. No nie wiem, przecież ja sobie wyobrażam, że taka osoba może spanikować w trakcie takiej... Jak się odpowiednio zrobi legendę, to jest małe ryzyko. Jest małe, okej. Podoba mi się to takie podejście. Jakby trzeba zapewnić, że jest ta osoba w najlepszych rękach możliwych. Ten sprzęt nie ma już lepszego na świecie. Ci ratownicy są topowi i jakby wiara rośnie. No nie wiem, topowy ratownik przyszedł do mnie bez płetw, bo nie było. No dobra, rozumiem. Komfort też termiczny to jest też chyba duży problem. W jaskiniach najczęściej jest chłodno, tak? W warunkach europejskich jest to podstawowy problem. Ile to jest stopni mniej więcej w takich jaskiniach? W alpejskich 4, w niealpejskich 11, 10, 8. No to zimno, krótko mówiąc. Zimno. To jest największy problem. Czy taką osobę trzeba najpierw dogrzać w ogóle, nie? Trzeba przede wszystkim, tak jak mogę powiedzieć, to nie dopuścić do tego, żebyście się zmoczyli. Czyli zmoczenie plus zimno wychładza bardzo szybko i nawet jak trzeba wejść do wody, to po prostu się trzeba rozebrać do naga, wejść i wyjść, ubrać się w suche rzeczy. Czyli po drugiej stronie już ratownicy są przygotowani. Dokładnie. I to jest ta logistyka tak, właśnie. czy nawet jakby zmoczenie rzeczy to jest już w zasadzie potem 24 godziny już jest... Chyba ciężkie są rzeczy, powiem, takie namoknięte, zwykłe, nie? Chodzi o hipotermię. No, hipotermia bardziej przeszkadza, tak? No dobrze, rozumiem, wyciągamy taką osobę poszkodowaną. Znowu, wy sobie przekazujecie z punktu do punktu jak sztafeta, czy jeden ratownik przez całą drogę przechodzi z takim człowiekiem? To jest bardzo skomplikowana procedura zaplanowana wcześniej. Bardziej sztafeta. Ale wcześniej, to mówisz, że w ciągu 2 dni, w ciągu tych 2 dni to się wszystko dzieje. Tak, ale to się da zrobić. Da się. Trzeba mieć doświadczenie. A druga rzecz, my to ćwiczymy. Nie? Często? No tak raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. I właśnie, ćwiczenia w Polsce czy za granicą raczej? Ćwiczenia w Polsce i za granicą też. Ja mam tu przyjemność, że jeżdżę też i trenuję różne grupy nurkowe na świecie, więc jest to... I trenujecie, rozumiem, na sobie? Ktoś ciągnie zapałkę, że będzie poszkodowanym? Czy statystów bierzecie z ulicy? Kierownik ma to prawo pokazania palcem. To ty... Okej. Czy nie szukacie statystów? Nie, najczęściej to ja jestem poszkodowanym, bo jestem w stanie jakby... potem dać taki dosyć feedback, taki bardziej szeroki. Nie? Tu mnie obiliście o skałę głową. No właśnie, tak sobie wyobrażam, że jest osoba, nie wiem, wyziębiona, osłabnięta i ją trzeba jeszcze przenieść, nie uderzyć, bardziej nie uszkodzić. No. Kolega z ratownictwa górskiego mówi, że jak już trafi pacjent do noszy, to już jest naprawdę spokojny wtedy. Tak? Okej. Powiedz mi, bo jaskinie są różne, tak? Jakieś pionowe syfony, jakiś skomplikowany teren. Może się tak okazać, że tędy, którędy, nie wiem, człowiek wszedł, to nie wyciągniecie go i zupełnie inną drogą go trzeba ewakuować? Tak, historia pokazuje łącznie z tym, że były robione odwierty, żeby osobę wydobyć, tak, i były robione odwierty pod ciśnieniem, no bardzo takie skomplikowane. Ale to rozumiem, trwa taki odwiert pewnie. Tak, ale jeżeli jest ryzyko, my zawsze jakby ważymy ryzyko. Jeżeli ryzyko jest, możliwość wyjęcia poszkodowanego suchą, bez imersji, wybieramy dłuższą drogę, ale jakby to, że on nie będzie... Nurkowanie zawsze niesie jakiś poziom ryzyka. Czyli rozumiem, taka osoba, dostarczacie jej żywność, tak, wszystkiego. Tak. I sobie siedzi w tej jaskini. Tak. No jakby też warto wspomnieć, że problem dzisiejszych czasów to jest na przykład taką osobę trzymać w takim stanie 3 tygodnie, miesiąc. Jest to możliwe, tylko problem jest taki, że ciężko wolontariuszami zorganizować długą akcję. No bo każdy ma jakieś swoje zobowiązania i tak są wszystkie akcje rozgrywane, żeby w ciągu 2 tygodni już musiało to być zakończone. Nie? Po prostu ciężko znaleźć wolontariuszy na tak długi okres czasu. No tak, bo macie swoje życie, pracę tak, i tak dalej. A kolejna rzecz to jakby też bardzo często miało miejsce, że jakiś tam akcja jest gdzieś tam, ludzie są odcięci i oczywiście my nurkowie się znamy
No on mówi, okej, możemy ratować do wtorku, bo we wtorek mam jakiś tam kontrakt, podpisuję, muszę być. No tak. I sobie... Nie, mam własne wesele na przykład, jeżeli mówię o kontrakcie. Więc niestety jest to takie trochę brutalne, ale tak to wygląda już czas. Raczej są kraje, są tereny górskie, gdzie po prostu są zawodowi ratownicy, jakby ich obowiązkiem jest ratowanie. No ale wiadomo, można mieć wypadek nie w takim miejscu. Nie? No i nie w weekend, tak, najgorzej. Czyli planować wyjazdy weekendowe, to ja już wiem, tak. Najlepiej. Jak dochodzi w takim razie do takich wypadków? To jest klasycznie czynnik ludzki, nieostrożność, czy... Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, ci nurkowie czy grotołazi są bardzo dobrze przygotowani. Dochodzi do takich rzeczy, do których nie można przewidzieć, bądź nie jest to takie jakby oczywiste. Szansa, że to się wydarzy. Tak, na przykład oberwanie się ściany. Był taki nawet na ćwiczeniach ratowników jaskiniowych oberwała się ściana. I w trakcie ćwiczeń? W trakcie ćwiczeń 9 ratowników zginęło. Nie? Okay. Była bardzo podobna sytuacja też w Polsce, tylko akurat wtedy nie było ratowników na ścianie. Nie? A kolejna rzecz, no to jakby od takich sytuacji, że ktoś miał jakby losową sprawę, nieprzewidywalną, no jakiejś ignorancji, czy takich podstawowych rzeczy, czyli osoby nieprzeszkolone, bez doświadczenia wykonywały jakieś tam nurkowania i po prostu nie przewidziały pewnych rzeczy, czyli nie miały jakby wyobrażenia, co się może tam wydarzyć. No tak. A osoby nienurkujące to co? Taka... No to najczęściej polega na tym, że na przykład wchodzą do jakiegoś miejsca, potrafią nawet zabłądzić, potrafią jakby zostać odcięci przez mały przybór wody. Mogą mieć jakby niewyposażenie nurkowe, jaskiniowe, po prostu może im się skończyć gaz i czekają po drugiej stronie syfonu. No historycznie tych sytuacji jest naprawdę dużo ciekawych, tak jakby się to zaczęło analizować. Najczęściej ktoś się znalazł nie w odpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Tak, nie? Mówiliśmy też trochę o tych właśnie najbardziej znanych takich wypadkach, tych jaskiniach, tak? To Tajlandia. Są jeszcze jakieś takie bardzo... Ja to bym chciał wspomnieć o takim... Od czasu, kiedy zaczęło się to ratownictwo rozwijać, bo to jest ciekawe. W ogóle interesujący wypadek z punktu widzenia happy endu, to w 2004 w Meksyku w jaskini Alpazar miało miejsce, odcięło grotołazów, żołnierzy wojsk specjalnych, odcięła woda, 300-metrowy syfon i oni byli doskonale przygotowani do biwaku, mieli wszystkie rzeczy ze sobą. Czyli rozbijają sobie obóz. Tak, mieli nawet książki ze sobą do czytania, mieli w zasadzie wszystko, co potrzeba. Ale to pewnie jest wyliczone na parę dni, tak? Tak, ale jakby była woda, było wszystko. Mieli nawet komunikację bezprzewodową, że się mogli porozumiewać z powierzchnią i zawiadomili swoich kolegów z Anglii, a oni byli w Meksyku, o tym, że ich odcięło, żeby przyjechali im pomóc. Nie prościej było kogoś lokalnego? No właśnie nie chcieli, bo się bali, że to po prostu nie będzie profesjonalnie zrobione i wezwali Ricka Stantona, który jakby jest autorytetem, który też między innymi w Tajlandii brał udział. No i oczywiście ich tam wydobyli skutecznie i oczywiście od tego czasu jakby zaczęło być takie przekonanie, że te wypadki nie tylko opierają się o wydobywanie ciał, nie? Że jakby jest precedens, żeby takie czynności ćwiczyć. I w zasadzie ja pamiętam, bo ja już od 2005 roku zacząłem aktywnie brać udział w ćwiczeniach tego typu, że to było jakby skorelowane z tym wypadkiem. Już 2004 to tak naprawdę krótki okres. Tak, bo wcześniejsze wypadki jakby zazwyczaj się opierały jakby o takie bardzo incydentalne rzeczy, to tutaj już zaczęły powstawać pewne procedury, tak ja bym powiedział. Finał tej całej historii meksykańskiej jest taki, że wydalili ich jakby w atmosferze skandalu, bo jakby rząd nie do końca wiedział,
że to coś wszystko za szybko, za łatwo poszło, nie? Że zostali podejrzani o jakby poszukiwania złóż metali ciężkich, nie? I wydaleni jakby z wilczym biletem z Meksyku wtedy, nie? Cała ta ekipa. No i oni też byli wojskowymi prywatnie, więc tak. jakby... No tak, no to mogło być grubymi nićmi szyte, nie? No dobra, a są jeszcze jakieś takie inne, bardziej znane, medialne może, albo z twojego punktu widzenia ciekawe? Ciekawe są na pewno te, które wymagają odcinków linowych i odcinków nurkowych. Czyli, że schodzicie gdzieś po linie, przepływacie, znowu schodzicie po linach i tak dalej? To wymaga znacznie jakby większej logistyki i do tego się trzeba bardziej przygotowywać. Takich przypadków nie było za dużo, ale jakby jesteśmy tego świadomi, że to jest już największy top trudności, które nas mogą spotkać. To są te największe wyzwania. A jakie są takie, nie wiem, przewyższenia, na których trzeba się opuszczać? Największe? Znaczy, z opuszczaniem jest mniejszy problem, gorzej jest wychodzenie. No to tak. No, coś może spaść dosyć szybko, tak? Są syfony na głębokościach nawet powyżej 1000 metrów, czyli my idziemy w głąb. Ale to nie jest pionowo? Pionowe bardzo często. Pionowe, poziome, skomplikowane korytarze i łącznie z tym, że najgłębszy syfon jest na ponad 2000 metrów. Okej. No ale taka odległość w pionie, pod którą potem trzeba się wspinać, największa, 300 metrów, 500, 20, bo nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Największy pionowy odcinek, jaki ja pokonałem, to było 130 metrów. To są ile bloków? Takie 4 budynki? No, jakoś tak. To pewnie nie wydaje się dużo, ale jak człowiek ma się wspiąć... Tak, i bardzo często to jest ileś tam potem, jest pionowy odcinek, potem kolejny pionowy. Czyli tak to się robi, żeby te odcinki nie były bardzo długie pomiędzy. Po prostu stosujemy taką technikę, że się... Jeżeli rozumiem, człowiek poszkodowany może się wspinać, to się wspina, czy raczej go wciągacie? No to zależy, jak jest poszkodowany. Pionowe odcinki nie są problemem. Nie są? Nie są problemem. Bardziej poziome, ciasne są problemem. Żeby się poprzeciskać. Tak, w pionowych my sobie znakomicie z tym radzimy. No tak, bo możecie co najwyżej wciągnąć człowieka na nosze. Stosujemy różne takie techniki, że... No dobra, ale nosze sztywne, czy... Są specjalne nosze składane pewnie, które... do działań jaskiniowych. A oświetlenia też? Dużo oświetlenia, czy po ciemku? No to jest, każdy ma swoje patenty. Po prostu są czołówki specjalne. Ale nie światłem białym, czy takim czerwonym, żeby nie radzić? Czy... Nie, klasyczny. No dobra. Nie wiem, jest dużo tematów. Tak naprawdę. Mnie jeszcze troszeczkę ciekawi ta komunikacja, bo rozumiem, idąc na akcję ratunkową możecie sobie rozpiąć kable, tak? Rozwinąć kable. Chyba że już są założone. Kable są takim bardzo prymitywnym, bardzo dobrze działającym systemem. Są jeszcze systemy opierające się właśnie typu Nikola czy Cavelink, które mają trochę inną zasadę działania i są bezprzewodowe. Plus kabla jest taki, że w każdym miejscu się ratownik może wpiąć. Jeszcze jest teraz taki system, że się rozkłada takie mikroroutery. A potem jak wracacie, to je zabieracie ze sobą. Tak, i ten system z mikrorouterami jest o tyle dobry, że jeszcze mamy plan jaskini 3D, żeby wiedzieć, gdzie ktoś jest. Na jakimś tablecie coś takiego? Dokładnie. O, to już naprawdę wysoka technologia. Tak, jest to taka nowoczesna technologia, notabene, która powstała w Polsce. Jeden z naszych ratowników to robi. Normalnie jak z filmów z Batmana sobie wyobrażam, że w przestrzeni widzicie. Tak. Czyli całkiem poważnie, czyli dużo tego sprzętu bierzecie. Poza tym pierwszym czy ratownikiem. Sprzętu bierzemy mało, tylko ten, który jest naprawdę niezbędny. Ale to i tak będzie dużo tego sprzętu. Nie, właśnie nie. My staramy się, żeby każdy ratownik przynajmniej nie miał więcej niż jeden worek. W tym worku ma mieć rzeczy tak naprawdę na 2 dni. Czyli tam pożywienie jakieś? Tak. Pożywienie, jakieś podstawowe rzeczy, jakaś kurtka puchowa, jakby trzeba było gdzieś tam poczekać. Inne takie rzeczy. Budowanie obozów w jaskini. Tam jest zimno i jest mokro. Są różne techniki. Spanie. Hamaki. Hamaki. Karimaty.
Hamak to rozumiem, że gdzieś tam wiercicie dziury, jakieś przywiercacie. Tak. No dobrze, ale ze skał kapie, to co, parasolki? To tak trzeba umiejscowić ten obóz, aby było w miejscu, gdzie nie kapie, a jeżeli tak kapie mocno, to po prostu są plandegi, żeby to kapanie przekierować. No dobra, gotowanie posiłków, bo rozumiem, że to jest... Są różne techniki, są zwykłe kuchenki, takie turystyczne, małe, są też gotowe pakiety, które się po prostu... Też chemiczne podgrzewają. Samo się podgrzewają, w zależności od tego, co jest dostępne. No bo wiesz, jeżeli wydobycie ma trwać 2 tygodnie, to jest naprawdę długo. To jest cały system osób, które tylko pracują nad tym, żeby dostarczać. I powoli przenoszą tego człowieka. Tak, ale jakby jest ten system tak zwanych jakby osób transportujących, które są osoby, które wydobywają, a też osoby, które dostarczają im pożywienie. A powiedz mi, jak biegnie czas takiej jaskini przez te 2 tygodnie? Jest normalnie pora, że jest dzień, noc, czy to już tam nie ma naprawdę znaczenia? Czyli wyznacznikiem jest zmęczenie. Po prostu śpi się, kiedy jesteś zmęczony. Nie wtedy, kiedy jest noc, bo tam jest non-stop noc, tak? Znaczy tak, ale jakby to nie jest problemem. Ja też w takich długich akcjach nie brałem udziału. Do 24 godzin spokojnie da się pociągnąć, także bez spania się coś tam da zrobić, ale potem niestety już się trzeba przespać. No dobra, to jakaś taka może porada dla tych wszystkich nurków jaskiniowych, technicznych najczęściej pewnie. Najlepiej popełniać błędy w wodach otwartych, czyli stosunek liczby nurkowań jaskiniowych do wód otwartych, żeby był zawsze na plus wód otwartych. Nie przeceniać swoich możliwości. Poinformować was. Czyli kogoś, niekoniecznie nas, ale jakby informować, co się robi, gdzie się robi, kiedy się ma skończyć. No i przede wszystkim jakby ważne jest to, żeby cały czas się rozwijać, szlifować swój warsztat. Czyli nauka. Ćwiczyć. Szkolić się u różnych instruktorów, nurkować w różnych warunkach, żeby jakby budować swój warsztat. No i też chyba wiedzieć, kiedy odpuścić, że wszyscy jadą, to ja też muszę jechać, a źle czuję, tak po prostu. Tak. Jakby jeżeli ktoś coś tam w środku mówi, że to nie jest ten moment, to po prostu posłuchać. Bo powiedz mi, nie wiem, przeziębienie tutaj jest jest akceptowalne. Taki jakby, co ja obserwuję trend, że jakby wyznacznikiem jest to, żeby coś wrzucić na Facebook albo na Instagram, pokazać, że gdzieś się było. A po co my nagrywamy ten odcinek, nie? No i jakby i mieć fajny sprzęt, ten sprzęt trzeba kupić, żeby ten kupić sprzęt trzeba dużo pracować i to się wszystko nie spina w taki krąg nurka, który jest wytrenowany i ma dobry sprzęt, tylko jest najczęściej nieonurkowany z dobrym sprzętem. I też po prostu nadmiar sprzętu też może doprowadzić do jakiegoś nadmiaru zadań i jakby... kamerka, 2 kamerki, tu kamera, aparat, lampa, coś tam, jeszcze 15 rzeczy. Tak. I planować nurkowania, nie najważniejsze. Zwłaszcza takie jaskiniowe. Takie jaskiniowe, że jakby mieć różne alternatywy, te alternatywy omówione z partnerami, żeby mieć... To teraz mi przyszło do głowy, nie mam jeszcze nurka jaskiniowego, nie jestem nurkiem jaskiniowym, ale ja sobie to wyobrażam tak, że zaplanowałem z ekipą, ze znajomych, jak nurkujemy, wysyłam do ciebie plan, ty sprawdź, czy to ma sens. Tak, bywa tak. No i czasami jakby odpowiedź jest bardzo brutalna. Ale wolę taką niż 2 tygodnie siedzieć pod jaskini. Od razu powiedziałeś, mam nurka. To nie jest nurek jaskiniowy, to nie jest stopień nabyty. To jest jakby taki stan, którym ty musisz zrozumieć, że cała ta droga to jest droga nauki, rozwijania się, treningu. Bo jeżeli masz roczną przerwę, to ty zaczynasz... Od zera. Może nie od zera, ale jakby masz zupełnie niesłuszne przekonanie, że sobie poradzisz, nie? Po prostu trzeba to pewne rzeczy sobie przetrenować. I nie można być tak jak nurkiem raz do roku w Egipcie, to raz do roku w jaskini. No można, tylko żeby wtedy nie wykonywać nurkowań jakichś takich ocierających się o ryzyko. Jakieś proste, krótkie. No są kawerny, są w Meksyku oczywiście, jest parę różnych miejsc. A po prostu nie brać sobie... Jest naprawdę dużo alternatyw w nurkowaniu jaskiniowym. Czy nie jakaś wielka jaskinia, gdzie potrzebne są skutery, rebreathery i tak dalej, tylko faktycznie do Meksyku polecieć, ciepła woda. Tak, bo po prostu przygotować się do tego wyjazdu odpowiednio, poćwiczyć sobie różne sytuacje awaryjne z partnerami.
Dobra. Jeszcze jakieś inne ciekawe historie masz? Bo ja mogę cię tak pytać w kółko o to ratownictwo. Nie wiem, jakby ciężko mi powiedzieć. Chyba nie. Ale lubisz to, co robisz. Nie, no oczywiście. Znaczy, to jest ciekawa sprawa, że ja dopiero jak zacząłem poznawać ludzi z zagranicy i jakby z nim wymieniać informacje, to dowiedziałem się, że jestem specjalistą. Bo zupełnie nie byłem tego świadomy, że zgromadziłem z różnych dziedzin, zupełnie odległych od siebie taką syntezę i że jakby dla mnie to było coś oczywistego, dla innych mniej. Czyli jakby chodzi o ocenę ryzyka głównie, nie? Bo jakby nurkowanie zawodowe opiera się głównie o ocenie ryzyka. Jak to zrobić, jak do tego podejść, co na przykład nurkowie rekreacyjni rzadko robią. No tak. Po prostu wchodzą do wody i nurkują. To jak z jazdą na rowerze, nie? Tak. Wsiadasz na rower i jedziesz, nie? A nie planujesz wycieczki, że tu będzie tak, tu będzie tak. Dokładnie, nie? No za to kocham właśnie lotnictwo, za to planowanie. Ale jeszcze tak cię zapytam, bo jesteś doktorem nauk biologicznych, to ja rozumiem, że ta biologia i jaskinie też są gdzieś tam w parze. Masz pewnie czasem jakieś takie projekty. Ja jakby, no to się wszystko łączyło ze sobą, czy łączy, może teraz jestem mniej aktywny. Staram się publikować coś tam raz na jakiś czas. Chodzi o to, że jaskinie to są takie wyspy Galapagos. Czyli każda jaskinia jest zupełnie innym tworem biologicznym, który ma swoją drogę ewolucji i bardzo często, na przykład na Bałkanach, w jaskiniach występują organizmy, w konkretnej jaskini, które nie występują w żadnej innej na świecie. I to jest niesamowicie interesujące, które jakby ewoluują w zupełnie nieprzewidywalny sposób, po swojemu przeczący w zasadzie aktualnej wiedzy. No i to jest jakby taki fenomen, który mnie też bardzo interesuje. Czyli poza ratownictwem to też jeszcze ta biologia? Staram się coś tam jeszcze... Odkrywanie nowych jaskiń? Jaskiń to też jest to jakby coś, taka crème de la crème tej całej aktywności, nie? Mi się wydawało, że skoro wysyłamy sondy na Marsa, to już wszystkie jaskinie są na Ziemi odkryte. Nie. Czyli jest jeszcze dużo do zrobienia. Łącznie w to, że ciągle w Polsce są odkrywane jaskinie. Nawet w Polsce? Tak. Południe Europy jest w zasadzie bardzo słabo zbadane. No to jestem w szoku. Tak. Jest jeszcze bardzo dużo, jakby wiadomo, jest to ryzykowna zabawa, ale co roku coś można odkrywać. Trzeba jeździć i eksplorować. Ale trzeba mieć na to doświadczenie. Tak. Nie to tak, że ja sobie pójdę i poszukam jaskini. Trzeba mieć nosa do jaskiń, to fakt. Znam człowieka, co miał nosa do kopalni i sobie nawet jedną zrobił. Tak, znam zresztą kolegę. Dokładnie tak. Także pozdrawiam Pawła tym miłym akcentem. No to co, dziękuję Ci za rozmowę. Fajny temat, dla mnie coś zupełnie nowego. Mam nadzieję, że się wszystkim spodoba i za rok nakręcimy kolejny odcinek, tak, mam nadzieję. Z innej dziedziny może. Dokładnie. Dzięki i do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.